Dzień dobry, nazywam się Kamil Iwanicki i zapraszam Was na spacer po Zgorzelcu, kolonii robotniczej w Bytomiu, a to jest spacer VR 360. Możecie przesuwać dookoła, odkrywać te miejsca, które nie tylko widać obok mnie, ale także za mną dookoła, bo chcemy Was zaprosić na taki interaktywny spacer po właśnie tych koloniach robotniczych, które realizujemy w ramach projektu Familoki 360. No i właśnie, znajdujemy się na Zgorzelcu. Zgorzelec, który jest taką kolonią schowaną trochę od świata, ale to jest miejsce bardzo ciekawe, bo powstała na przełomie XIX i XX wieku dla pracowników Huty Hubertus, czyli od 1936 roku Huty Zygmunt. Powstała właśnie 34 domy, takie typowe familoki, jakie kojarzymy z Górnym Śląskiem. Tutaj możemy znaleźć. To jest ciekawe, bo to jest miejsce, które no właśnie było taką osiedlem wybudowanym przez Winklerów. To jest też jeden z rodów, który został zapamiętany na Górnym Śląsku. Ci Winklerowie to był też także ród, który budował Katowice, który zasłynął z tych pięknych pałaców w Miechowicach i Mosznie, ale później zostało to wykupione przez koncern Szafgoczów, którzy, no właśnie, Joanna Szafgocz, Hans Ulrich Szafgocz, czyli ten śląski kopciuszek, o którym wspominaliśmy więcej w filmie o Bobrku. No ale właśnie tutaj na terenie Zgorzelca powstały familoki, ale nie tylko, bo powstały także chlewiki i pralnia Magel, czyli taki budynek, który widzimy właśnie po drugiej stronie ulicy. Jak sobie przesuniecie, przeskrolujecie, ja już zaraz przechodzę, to właśnie zobaczycie opuszczony budynek, który kiedyś służył właśnie wszystkim mieszkańcom. Taki budynek pralni Magla, który kiedyś był takim miejscem, no właśnie, gdzie kobiety z osiedla mogły codziennie przychodzić, mogły dokonywać tych codziennych czynności, no bo trzeba pamiętać o tym, że dawniej w domach robotniczych nie było łazienek, nie było pralek i wszystkie takie czynności realizowano właśnie w pralniach Maglach. W tych mieszkaniach, no, jeśli były toalety, to już była często też wygoda, bo te toalety znajdowały się dopiero od 1904 roku, one były obowiązkowe, a często one się znajdowały jedna na piętro, jedna na sztok i w takim maglu to nie tylko było właśnie takie miejsce do tych obowiązków codziennych, ale także to było miejsce do klach, gdzie często można było przy wspólnej pracy porozmawiać o tym, co się dzieje, o tym, co słychać u sąsiadów, obgadać wszystkie koleżanki z osiedla i to było także miejsce, no właśnie, które służyło wszystkim mieszkańcom. Ten budynek stoi pusty, ale w ramach planu rewitalizacji jest stworzenie tutaj takiego centrum aktywności społecznej, gdzie znów będzie służyć mieszkańcom, ale tym razem już na warsztaty, spotkania, wydarzenia. Mamy nadzieję, że no właśnie w tej drugiej części rewitalizacji Zgorzelca on zostanie wyremontowany. Na razie stoi zabezpieczony i tylko tutaj przypomina taki fragment tego miejsca o tym. No bo właśnie, to jest ciekawe, że Zgorzelec jest tym przykładem modelowej, no właśnie, czy do końca modelowej rewitalizacji familoków, ale takiej największej rewitalizacji na Górnym Śląsku, no bo tutaj w ramach ostatnich prac wyremontowano ponad 20 domów robotniczych. Kiedy spacerujemy po Zgorzelcu, możemy zobaczyć, jak wiele tych domów robotniczych odzyskało blask. Jakby, jeśli popatrzymy teraz na lewo albo prawo, możemy zobaczyć tą różnicę między wyremontowanym i niewyremontowanym domem. Miasto Bytom właśnie zależało tutaj samorządowi, żeby przeprowadzić te prace, które odwołują się do tego miejsca, do genius loci Zgorzelca, do tej esencji familoków, do tego, jak te kolonie robotnicze wyglądały. I to jest też ciekawe, że no właśnie zadbano o to, żeby ankry zostały podkreślone, żeby kolory okien, nie wiem, czy zauważyliście, że tutaj właśnie same okna są białe, ale wszystkie okiennice są pomalowane na czerwono. Zgodnie z tą śląską tradycją, że w domach
górników maluje się na czerwono, w domach hutników na zielono, a goroli na biało. Ale co jest ciekawe, że no właśnie tutaj na tym Zgorzelcu no wciąż możemy zobaczyć, jak ciekawie te miejsce zostało zaplanowane, jak te piętrowe i parterowe domki mimo tej skromnego detalu wyglądają bardzo efektownie i jak to osiedle może wyglądać w całej swojej formie. Kiedy spacerujemy, tutaj możemy na przykład zobaczyć jeszcze ten stary napis z kolonii Zgorzelec, który wciąż jest widoczny i przypomina o historii tego miejsca. Co warto jeszcze wspomnieć na Zgorzelcu, to jest to, że samo to osiedle, one już wcześniej była mowa o tej pomyśle na rewitalizację. W latach 90. pojawił się pomysł na stworzenie tu wioski artystycznej. Wioska artystyczna, czyli te familoki, które miały pełnić funkcję takich rezydencji artystycznych. Tutaj artyści z całej Europy mieli przyjechać i poczuć właśnie ten klimat Górnego Śląska. Niestety wtedy nie udało się. Te próby właśnie odnowy tego miejsca, odnowy Zgorzelca wtedy nie wyszły, ale w ostatnich latach udało się. To jak właśnie to osiedle wyremontowano, to także powstało takie miejsce wspólne dla dzieci, właśnie dla młodzieży, dorosłych, gdzie już dzisiaj nie spotykają się oni tak naprawdę przy chlewikach, które także tutaj już znikły. Te budynki gospodarcze, gdzie kiedyś trzymano kury, gęsi, już przestały pełnić swoją funkcję, ale zostało taki jeden charakterystyczny element przypominający o tym dawnych placach, o tych zabawach, bo powstała klopsztanga. I ta klopsztanga to miejsce dość symboliczne, bo klopsztanga, czyli trzepak, to było miejsce, które na każdym placu, na każdym familoku się znajdowało i to było miejsce spotkań, zabaw dziecięcych i to jest ciekawe, że właśnie te zabawy dziecięce, powstał taki śląski folklor skupiony właśnie wokół tego, jak dawniej kiedyś te dzieci na podwórkach familoków wymyślały te swoje zabawy, wyliczanki, rymowanki, to jak bardzo to było bogate w swojej formie, bo tak naprawdę nie mając zbyt dużych funduszy, dzieci musiały z niczego wymyślać mnóstwo zabaw. Wystarczył kij i felga i już były wyścigi w kulaniu felgi wokół familoka. Wykopywano dziurki, rzucano kapslami, bawiono się w cymbergaja, mając tylko kapsel i grzebień. I to jest ciekawe, bo kiedy rozmawia się ze starszymi osobami, kiedy analizuje się te rozmowy, kiedy rozmawia się właśnie z tymi seniorami, oni wspominają z zażywieniem, jak bardzo fajnie, jak bardzo kreatywnie spędzano wolny czas. I to jest też ciekawe, że właśnie te zabawy na podwórkach były czymś niezwykłym dla nich. Wspominano o zabawie z scyzorykiem, który dzisiaj mógłby być tak naprawdę przestrogą dla każdych rodziców, a kiedyś każde dziecko bawiło się tymi nożykami i rzucało, prześcigało się. Dzisiaj trudno byłoby powiedzieć, że takie rodzice czy dziadkowie zgodziliby się na zabawy dzieci. Ale kiedyś te zabawy na podwórkach były też spowodowane tym, że w domach nie było zbyt wiele miejsca, a wszystkie dzieci czuły się bezpiecznie w tej przestrzeni wspólnej, gdzie zawsze jakaś jedna sąsiadka filowała bez okna, pilnowała. Tutaj spędzano wspólnie czas, wspólnie w tych społecznościach lokalnych, gdzie każdy dobrze siebie znał, gdzie nie trzeba było się bać, że jakiś samochód będzie przejeżdżać. I właśnie to jest ciekawe, że te wspólne podwórka, gdzie dzieci, dorośli, seniorzy spędzali wspólnie czas, to jest jeden z takich pamiątek, tych wspomnień wielu osób, które pojawia się nie tylko w opowieściach, ale także na zdjęciach, pojawia się to także w obrazach Grupy Janowskiej, pojawia się to w wielu wspomnieniach także tych osób, które właśnie były małymi brzdącami, kiedy żyły jeszcze w familokach. Warto wspomnieć, że
taka klopsztanga tutaj jest już tylko postawiona symbolicznie, ale jest tym namiastką tego świata, który kiedyś tutaj istniał. A Zgorzelec, mamy nadzieję, że zostanie wyremontowany do końca. Bo kiedy pójdziemy tutaj, możemy zobaczyć tą część, która właśnie wygląda bardzo reprezentatywnie. Ja pamiętam, jak parę lat temu odwiedzałem Zgorzelec, gdzie wiele tych budynków miała zawalone stropy, były bardzo w trudnym stanie, ale dzisiaj zostały one wyremontowane i służą nowym mieszkańcom. Bo tak naprawdę na kolonii Zgorzelec już nie mieszkają te rodziny hutnicze, nie mieszkają już te kolejne pokolenia, mieszkają tutaj nowi mieszkańcy osiedla, o którym właśnie o tej rewitalizacji wspominałem tabliczki, o tym miejscu, które tutaj powstało, no tak naprawdę dla nowych mieszkańców możemy tutaj przeczytać. To jest ciekawe, że zadbano także o takie elementy jak drzwi. Że drzwi czerwone, jak właśnie w takim typowym familoku, także podkreślono. I taką małą zieleń, która kiedyś bardziej właśnie kojarzyła nam się między familokami z taką ciaplytą, gdzie te kury chodziły. Ja też pamiętam, jak tu byłem właśnie te parę lat temu, że wokół między familokami chodziły jeszcze kury. Dzisiaj jest to miejsce zupełnie inne, ale zobaczymy, jak będzie wyglądało już wkrótce. Ja zapraszam Państwa właśnie do odkrywania takich kolonii robotniczych, bo takich miejsc jak kolonia Zgorzelec jest wiele. To jest też ciekawe, że te rewitalizacje na Górnym Śląsku są przeprowadzone w różnych formach, że prowadzone są na mniejszą, większą skalę, remontowane są z kwestii pieniędzy prywatnych, czy tak jak tutaj w przypadku kolonii Zgorzelec z funduszy europejskich. No właśnie, bo to jest ciekawe, że Zgorzelec to jest jedno z takich miejsc, które może być takim miejscem, które będzie przyciągać ludzi, jak na przykład Nikiszowiec. Nikiszowiec, który stał się tą ikoną Górnego Śląska. Nikiszowiec, który jest miejscem, gdzie tłumnie teraz jest odwiedzane przez ludzi zarówno z całej Polski, jak i z zagranicy. Miejscem, które pojawia się na filmach, na pocztówkach, które właśnie powstały restauracje, galerie, powstały sklepy z pamiątkami, ale ten Nikiszowiec to nie jest jedyna kolonia robotnicza, o której warto pamiętać, bo takich kolonii robotniczych na Górnym Śląsku powstało blisko 200. Takich większych kompleksów robotniczych jest kilkadziesiąt, a kolonia Zgorzelec jako jedna z takich przykładowych osiedli, takich reprezentacyjnych, jest bardzo ciekawym miejscem. Jest miejscem, gdzie właśnie można żyć spokojnie, można było zobaczyć to życie, jak wyglądały te tradycje rodzin robotniczych, jak wyglądało to życie, bo to zagłębienie się w tym życiu zwykłych rodzin górniczych, hutniczych, tych ich tradycjach, tych opowieściach o bebokach, o skarbkach, utopcach jest czymś niezwykłym na Górnym Śląsku. To spróbowanie rolady, spróbowanie żuru, czy teraz w okresie świątecznym poznanie tych tradycji bożonarodzeniowych na Górnym Śląsku, które różnią się od tradycji w pozostałych częściach Polski. Tutaj, gdzie te tradycje niemieckie, polskie mieszały się ze sobą, gdzie także wpływ Czechów miał duży wpływ na to, ten Górnośląsk był taką mozaiką wielu kultur i tradycji, gdzie także Żydzi, protestanci odcisnęli swój odcisk na życie tutaj w tym tworzeniu tej kultury Górnego Śląska. I kolonie robotnicze są takim miejscem, które kolonie robotnicze obrazują ten świat, który zanikł, ten świat, który istniał tutaj na przełomie XIX-XX wieku, a który jeszcze w tych osiedlach robotniczych przetrwał w wielu miejscach do lat 90., a w niektórych miejscach do czasów współczesnych. Ale kiedy te zakłady przemysłowe zostały zamknięte, to wiele z tych osiedli robotniczych straciło już ten swój cel, ten sens istnienia, ten rytm życia, który nadawały zakłady przemysłowe.
I dzisiaj od kilkunastu lat jest poszukiwanie jakby nowego odkrywania tych familoków, co zrobić z miejscami, które zostały. Bo wiele hut, kopalni zostało wyburzonych, ale co z domami, które wciąż stoją, jak je możemy wykorzystać. Ta kolonia Zgorzec jest takim przykładem, idealnym przykładem, jak można właśnie wykorzystywać ten potencjał drzemiących w familokach i nawiązywać do niego w architekturze, w kulturze i korzystać z tego dobra, no właśnie tych śląskich familoków. Ja zapraszam Państwa do oglądania pozostałych filmów, no i spróbowania odkrywania tych familoków nie tylko za pomocą VR-a i 360, ale także na żywo. Do zobaczenia na kolejnych spacerach.